Dlaczego konformizm jest zły w większości przypadków? Bo są też zalety konformizmu. Konformizm jest zły, dlatego że my wyrzekamy się własnej autonomii. To znaczy, jeżeli ja nie dokonuję wyborów z własnego ja, pozwalam, żeby moje decyzje były podejmowane przez innych ludzi, wtedy wyrzekam się własnej autonomii i własnej indywidualności. Indywidualność jest jedną z rzeczy, która czyni nas ludźmi, no bo bez własnej autonomii, bez własnego samostanowienia i samopanowania bylibyśmy jak zwierzęta, to znaczy działalibyśmy po prostu czysto intuicyjnie, bez jakiejkolwiek analizy naszych zachowań. Wyrzekając się własnego indywidualizmu, wyrzekamy się tego, co tak naprawdę czyni nas ludźmi, między innymi, oczywiście, nie w całości. Stajemy się jednostkami bezosobowymi. Dlaczego indywidualizm jest tak ważny? Idealne społeczeństwo to jest społeczeństwo, gdzie jednostka może się rozwijać, pomagając tym samym społeczeństwu. Społeczeństwo nie ogranicza wolności jednostki w tym samospełnianiu się, bo my różnorodnością talentów sprawiamy, że społeczeństwo jest lepsze. Wyrzekanie się własnej indywidualności jest działaniem na szkodę społeczeństwu. My, idąc nieświadomie za tym, co tłum wybiera, wyrzekamy się własnej indywidualności. Jest wiele powodów, dlaczego ludzie wybierają konformizm, czy to powodów w większości psychologicznych, ale ja mówię tutaj o zjawisku, które nazywa się mechanicznym konformizmem, czyli konformizmem, który my wybieramy ze względu na zasadzie wygody, łatwości dostępu, czasami strachu, czasami chęci przynależności. Wszelkie dobra kulturowe, zwłaszcza takie, co zyskują na hypie, są tak zbudowane, żeby zadowolić przeciętnego widza słuchacza. A więc jeżeli mają zadowolić przeciętnego widza słuchacza, to znaczy, że muszą być uniwersalne. Skoro są uniwersalne, to muszą tracić na tej głębi, bo muszą być dla każdego. Wszystko, co zyskuje szybko i dynamicznie na popularności, prawie wszystko, wiele wskazuje na to, że to coś jest, ta muzyka, ten film jest czymś albo złym, albo w najlepszym wypadku średnim. I ta zasada nie tyczy się wszystkiego. To jest oczywiste, ale w większości rzeczy, które widzimy, oglądamy, słuchamy, tak jest. Pytaniem jest to, dlaczego ja mam wybierać takie treści? Dlaczego ja mam wybierać treści podyktowane przez tłum? Mówię bardziej o takiej ostrożności wobec tego, co staje się popularne. I takie podejście zawsze mi się wydawało rozsądne. Z moich obserwacji wynika, że większość ludzi tak nie ma. Albo konsumuje to samo, co większość ludzi, ma to gdzieś, że to większość ludzi ogląda, czy nie. Albo wręcz cieszy się z tego, że większość ludzi ogląda to, co ja. Tylko ja też nie mówię tutaj o postawie uniku, czyli takiej celowego wyrzekania się wszystkiego, co wybiera większość, tylko dlatego, że wybiera większość. Tutaj nie o to chodzi. Bo tak samo postawa uniku jak konformizm jest postawą, w której swoją decyzyjność zostawiam większości ludzi. Bo nawet jeżeli ja robię coś przeciwko im, to nadal decyzja jest po ich stronie. Ten wybór powinien być nasz. I co to znaczy, że wybór jest mój? To już jest temat na oddzielny film. Że idealna była taka sytuacja, gdzie jesteśmy nieskończenie wolni, ale nieskończenie wolny to jest tylko Bóg. My jesteśmy ograniczeni przez swoje ciała, przez nasze emocje, przez chemię w mózgu, przez decyzje innych ludzi, przez aspekty psychologiczne itd., itd. Idealna wolność w świecie rzeczywistym nie istnieje. I my zawsze jesteśmy trochę nakierowani przez tłum. Cała historia ludzkości to jest historia społeczna. I nie da się wyrzec całkowicie wpływu tłumu czy innych ludzi na nas. I nie ma w tym nic złego, bo ten wpływ tłumu zawsze istnieje. Tylko chodzi o to, żeby starać się go jak najbardziej ograniczać, tam gdzie się powinno. I to jest chyba przesłanie tego filmu. Nie ma nic złego w na przykład słuchaniu muzyki, której większość ludzi słucha. To nie jest to, o czym mówię.
Złe jest natomiast to, że nie ma uświadomionego wyboru za tym, że ja słucham daną muzykę czy oglądam dany film. To jest problem. Tutaj pojawiają się oczywiście problemy z perspektywą na przykład. Że chodzi o to, że wartość na przykład jakiegoś dobra kulturowego oceniamy niżej tylko dlatego, że jest popularne. Choć niekoniecznie musi takie być. Poza tym, co to znaczy tak naprawdę, że jakieś dobro kulturowe jest wartościowe lub niewartościowe? To też nie jest taka oczywista sprawa. I to nie tyczy się tylko dóbr kulturowych, ale też produktów, influencerów, osób popularnych i tak dalej. Tutaj na marginesie też, propos zbliżających się wyborów, też powiem o takiej sytuacji, która mnie zawsze denerwuje, a mianowicie do zachęcania ludzi do wyborów, ale nie zrozumcie źle, do wyborów. Mam na myśli, że człowiek nie interesuje się przez kilka lat w ogóle polityką, ma to gdzieś, nic nie wie na ten temat. I wy przychodzicie do takiej osoby i mówicie jej: idź na wybory, bo to jest twój obywatelski obowiązek. I dla mnie taka postawa jest straszna, dlatego że mówiąc to takiej osobie, nie poprawiasz sytuacji naszej demokracji. Ty, co ty robisz, to tak naprawdę zwiększasz wpływ mediów na wybory, bo jaka jest szansa, że decyzja takiego człowieka będzie jego decyzją? Szansa jest żadna, bo on nie ma żadnego, nie mówię tutaj o racjonalizacji, tylko nie ma żadnej świadomości, dlaczego jego wybór jest taki, a nie inny. On, sugerując się kilkoma stacjami radiowymi czy telewizyjnymi, może dokonać mieszanego wyboru spośród nich, co jego pole wiedzy na ten temat jest na tyle ograniczone, że jego wybór tak naprawdę nie jest jego. Jego wybór to jest przekaz medialny, który usłyszał. Dużo lepszym wyborem jest zachęcanie kogoś do udziału w życiu społecznym, a żeby on z tego wydedukował, że warto iść na wybory, niż mówić mu takie suche: idź na wybory, jak nie zagłosujesz, to nie masz prawa narzekać, bo to jest głupota. My demokrację poprawiamy tym właśnie, że zwiększamy świadomość ludzi, świadomość indywidualnych decyzji, a nie dlatego, że ty komuś każesz zaznaczyć krzyżyk na kartce. Oczywiście to był idealny świat, gdyby każdy miał ogromną wiedzę na temat swoich poglądów, historii każdej partii i tak dalej, ale to jest niestety świat niemożliwy, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy do niego dążyć. A to, że ty mówisz komuś idź głosować, takie puste 2 dni przed wyborami, nie ma żadnego wpływu, a nawet ma wpływ negatywny, bo to jest tylko odzwierciedlenie przekazu mediów albo ogólnego trendu społecznego. Zapraszam do subskrypcji, łapki w górę i komentarza. Na razie, cześć. Dzięki.